Póki co mogę zdradzić tyle, że będzie daleko i na bogato. Zapraszam. Witajcie moi drodzy, słuchajcie, bez owijania w bawełnę. Na wstępie powiedziałem daleko i daleko wybieramy się dzisiaj do Tipton. Powiedziałem również na bogato, a to ze względu na to, że wybieramy się do restauracji. Podekscytowany jestem z paru powodów. No po pierwsze Midlands, nowy rejon dla mnie. Już byliśmy tydzień temu w Derby albo Derby. Zachęcam do odcineczka, nie spoileruję go. Podekscytowany jestem tym, że nie wiem co zjem. To znaczy na ich Facebooku widziałem to danie, jedno danie, które przyciągnęło moją uwagę i prawdopodobnie to zjem. Reszty nie mam pojęcia i podekscytowany jestem tym, że to jest restauracja. A jak dobrze wiecie, albo nie wiecie, no jest na pewno w restauracjach z czego wybierać, nie? Także nie przedłużamy odcinka, jedziemy na Tipton. Kącik.pl bawi, Ania uczy. Dla Was Ania na pewno przygotowała coś na temat Tipton. Ja pełna koncentracja na drogę, albo na drodze. No i co, widzimy się na miejscu. Tipton to miasto w West Midlands w Anglii, z bogatą historią przemysłową, która sięga czasów rewolucji przemysłowej. Znane było kiedyś jako jedno z centrów przemysłu żelaznego i górnictwa węgla kamiennego. W XIX wieku nazywano je Black Country, częścią regionu pokrytego sadzą i dymem z hut oraz fabryk. Ciekawostką jest, że Tipton był miejscem narodzin słynnego boksera Williama Perry'ego, znanego jako Tipton Slasher. Był mistrzem Anglii w boksie na gołe pięści w połowie XIX wieku i uważany jest za lokalnego bohatera. W Tipton stoi nawet jego pomnik. Miasto ma również kanały, pozostałości po dawnych trasach transportu przemysłowego, które dziś są wykorzystywane głównie rekreacyjnie. Można tam spotkać wędkarzy, spacerowiczów i miłośników przyrody. Powiem Wam, że tutaj jest pełno małych miejscowości obok siebie, ale uważam, że witamy w Tipton. Siemanko, jesteśmy już na miejscu. Jak zawsze plusem restauracji są parkingi. Nie trzeba nic kombinować, nic szukać, macie wszystko pod lokalem. Zobaczyłem coś, co mnie troszkę przeraża. A co zobaczyłem, to Wam powiem w środku. No ale co, póki co trzeba iść. Prawie 2 godziny jechaliśmy, jestem głodny, tak jak zawsze. Jedzenie prezentuje się pięknie, ale stare powiedzenie mówi: nie sądź książki po okładce. Także Polonia, Polish Restaurant Tipton, PL-owska armia, nadchodzimy. Wiecie co? Tworząc ten kanał, 2 rzeczy nachodziły mi na myśl. Pierwsze, czy znajdę chocolate brownie z lodami, bo to jest dla mnie deser numer 1. Czy takowy znalazłem? Zachęcam do obejrzenia tego epizodu. A drugie, to czy będę jadł na dworzu w końcu. I to jest ten moment. Chodzi po prostu o to, że są przygotowania do komunii w lokalu. Są panie, które jedzą tam, jest cichutko, gra muzyka, gra radio.
I ogólnie jakbym był sam, to spytałbym się, czy można radio uciszyć, ale że nie jestem aż takim egoistą. W ogóle śmieszna historia wyszła z tym lokalem, ale o niej powiem w podsumowaniu. Zimnem nie jest aż tak tragicznie zimno, ale jest coś, co pomoże mi przetrwać te mrozy, czyli szoty. I to są szociki malutkie, pigwa, wiśnia i nie pamiętam jaka. W podsumowaniu powiem. Także szocik otwieramy tak i zdrówko Tipton, zdrówko Polonia i zdrówko wasze, moi drodzy widzowie. Kolejne 2 zostały, ale to będzie między daniami popijane. Dobra, jak moi stali widzowie wiedzą, ja uwielbiam grzyby. Grzanki, czosnkowe grzanki z grzybami, z pieczarkami. Zamiast zupy chciałem to skosztować. No i co, już się nie mogę doczekać, bo 2 godziny jechałem, przed 2 godzinami też nic nie jadłem, jestem mega głodny, jak to zawsze. Czas spróbować. Chodźcie, pokażę wam, co tu się dzieje. Grzaneczki czosnkowe, eleganckie, sosik i pieczareczki. Nie wiem jak wam, ale mi się pieczarki jeszcze w takiej formie, ogólnie pieczarki mi się zawsze przypominają, jak byłem dzieciakiem i moja mamuśka robiła takie tosty w opiekaczu i pieczarki dla mnie to były mus. Także tutaj jeszcze pieczarki wjeżdżają. Pokażę wam, żeby się nie wywaliło czasami. Tak to wygląda. Przepyszne. Mam pewne podejrzenia, że takie epizody jak dzisiejszy, że jestem w ogródku albo po prostu w terenie za lokalem, czyli to też będzie ogródek, że po prostu mi się bardziej to spodoba niż być w środku, zastanawiać się, czy muzykę potrafię przebić w edycji. Jest dzisiaj troszkę chłodniej, ale tragedii nie ma i co? Jest kolejny ratunek, bombeczka, następna, znowu za wasze zdrówko. Danie wjechało, nie widzicie oprócz tego dzyndzla, co to jest. Danie obowiązkowo musi wjechać z piwkiem, no i obowiązkowo musi jechać z kapustą mądrą, nie wiem, ale o co chodzi? Chodzi o roladę śląską. Danie główne wjechało, rolada śląska, ona jest tylko podawana, to znaczy taka mus, nie? Żeby ją podawać, to jest z kapustą mądrą. Są buraczki, jest surowa, są kopytka albo kluski. Kluski to są. Macie do wyboru ziemniaki, macie do wyboru fryty, nie? Ale kluski to chyba takie mus, nie? Dobra, czas spróbować. Pierwszy kęs rolady i zaraz wam pokazuję na wideo, co się tutaj dzieje. A dzieje się dużo. Rozpadające się mięcho, przepyszne, kluska i koperek, ale chodźcie, pokażę wam to z bliska. Macie kluski, macie koperek, macie gravy, czyli sos pieczeniowy i tutaj macie, widać bekonik, widać ogórek, kapusta mądra albo modra, surowa i buraczki. Wjeżdżamy w surowy, kapusta mądra, będę mówił na nią mądra, tak to wygląda, jemy. To jest mus do tego dania, nie? Następny wjeżdża surowa jakaś tam.
Chrupka, pyszna, świeża. I buraki. Eleganckie. Do tego zagryziemy kluską i do tego to wszystko popijemy bro. Powiem Wam, że ta porcja jest naprawdę spora, ale oczywiście pełne podsumowanie będzie w studio i takowe studio znalazłem, także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jedyny sekret to Wam zdradzę taki, że jest w plenerze. Będę z Wami szczery, troszkę zaczyna być mi zimno tutaj, ale do środka już nie wracamy. Zjemy deser, uciekamy na podsumowanie, a co Darek robi, jak jest mu zimno? Wypija zimne piwko i zamawia deser, który zaraz zobaczycie. A jaki deser Darek zamawia? Zamawia tartę czekoladową z dodatkiem lodów. I od razu podkreślam, że lody to jest dodatkowa opcja. Ja po prostu chciałem loda do ciasta. Także próbujemy, albo pokażę Wam tutaj z bliska, jak to przekrajam. To jest ciacho. Przekrajamy. Fajna kruszonka pod spodem i mega czekoladowe i dlatego chciałem tego loda, bo to jest taki fajny yin-yang. Lód teraz wjeżdża z kremem. Elegancko. Prawie jak chocolate brownie z lodami. Powiem Wam tak, że deser idealnie się komponuje z kawą bez cukru, bez mleka. W ogóle nawet nie wiem, co to jest za bardzo czekoladowa tarta, czy coś takiego. Proszę w komentarzu mi wytłumaczyć. Tutaj macie kruszonkę, macie borówy, macie maliny, macie truskawki, kremik i lód. Ja kończę ten deser, to w ogóle była dobra decyzja, żeby udać się na ogród, bo ludzi się coraz bardziej zjeżdża. Także co, widzimy się za chwilę. Dobra, opuszczamy Polonię w Tipton i Was zachęcam na podsumowanie w naszym fajnym studiu. Siemanko w moim studiu. Słuchajcie, nie znam dokładnie lokalizacji, ale wpiszę mniej więcej, gdzie to jest. Także jak widzicie, jesteśmy na kanale. Uwielbiam takie rejony. Idealne miejsca, żeby sobie pospacerować z pieskiem, albo po prostu z kobietą, albo z swoim facetem. Nawet w takiej aglomeracji miejskiej, jakiej tutaj jesteśmy, nie? Zawsze jest natura, są kaczuszki, są ptaszki, jest fajnie. Dobra, bez zbędnego przedłużania epizodu. Dzisiaj byliśmy w Tipton, dzisiaj byliśmy w Polonia Restaurant i przede wszystkim pierwsza rzecz, cash only. I to mnie przeraziło, ale na szczęście są przygotowani i można przelewem zrobić. Przelewem to nie znaczy, że kartą zapłacić, to znaczy, że wchodzicie na swoją bankową aplikację i po prostu przelewacie im pieniądze. Są przygotowani na to, są dane, wszystko na menu, także nie było najmniejszego problemu. Druga rzecz to gafa konkretna, bo chciałem pewne danie i to pewne danie zobaczyłem na rolkach i skonfrontowałem się z koleżanką, którą serdecznie pozdrawiam. I okazało się, że nie ma takiego dania i nie mają takich dań. No i ja wtedy mówię, no jak, a to i to. No i co, okazało się, że Polonia Polish Restaurant oczywiście była gdzie? W Michigan, w USA. Mój kanał jeszcze się tak nie rozrósł, żebyśmy wyjeżdżali poza UK, także na razie skupmy się na UK. No i co, byliśmy w Tipton, byliśmy w Polonii, fajnie prezentujący się lokal. Tak jak wspominałem, siedziałem na ogrodzie, bo po prostu szykowali się ludzie na komunię, tam było cichutko, muzyczka sobie przygrywała, nie chciałem nikomu męczyć głowy.
Pierwsze co, to wypiliśmy małe szociki i nigdy w życiu takiego czegoś nie widziałem. Każdy z tych szocików kosztował £1,50, czyli za całość zapłaciliśmy 4,50. Na starter dzisiaj wyjątkowo nie było zupy, dzisiaj były grzanki czosnkowe z pieczarkami i te grzanki kosztowały 8,50. Na maina wjechała rolada śląska z kapustą modrą, z zestawami surówek, po prostu ja wziąłem też sobie kluski do tego i taki zestaw kosztował 15,60. Na deser wzięliśmy tartę i dodatkowo wziąłem sobie lody. Nie mam pojęcia, czy te lody były jakoś dodatkowo płatne, po prostu tarta kosztowała 6,80. Do picia mieliśmy do dania głównego piwo Namysłów i piwko kosztowało 4,60. Do deseru nic innego jak kawa czarna bez mleka americano i ta kawa kosztowała 3,40. Za całość w Tipton w Polonia Restaurant zapłaciliśmy 43,40. Sprawy organizacyjne omówione, czyli cash only, ale można przelew, czyli gafa, bo prawie do Michigan pojechałem. Słuchajcie, lokal ładny, fajnie się to prezentuje. To jest restauracja, to nie jest jadłodalnia. Rezerwować sobie stolik w razie czego, bo nie wiecie, nie chcecie po prostu, ja nie chciałbym tam przyjechać, nastawić się na jedzenie, a okaże się, że będę musiał czekać, nie? Także linki do strony internetowej, linki do Facebooka będą zawarte w opisie i w przypiętym komentarzu. Jeżeli chodzi o porcje, starter nie był jakiś duży. Podejrzewam, że jakbym zupę wziął, to bym się bardziej nią najadł, ale miałem ochotę na pieczarki, ja uwielbiam pieczarki i przede wszystkim było dobre, nie? Main był już taki sporawy, także starter i main najadłem się i deser też ładny. Fajnie to wszystko podane było, przemiła obsługa w postaci koleżanki, przemiła pani szefowa, którą też pozdrawiam, bo też zamieniłem z nią parę słówek. Jeżeli szykowali się do komunii, to oznacza, że można rezerwować sobie tam lokal dla siebie. Także jeżeli chcecie, to sobie rezerwujcie, zadzwońcie, ustalcie sobie co i jak chcecie. Jeżeli chcecie tu przyjechać na obiad, a warto, to sobie też zadzwońcie, zarezerwujcie stolik w razie czego. Nie przedłużamy tego epizodu niepotrzebnie. Jedyne co, to pozostał nam werdykt. Polonia w Tipton. Miejscówka smaczy. Przemiła obsługa, miła pani szefowa, pyszne jedzenie. To jedzenie naprawdę było dobre. Porcje też spore. Wiadomo, ja sobie wezmę wszystko i dlatego no też zapłaciłem 43 funty. Nawet myślałem, że wyjdzie więcej. Nastawiałem się na restaurację, to się nastawiam 50-60 funtów, nie? Na jednego i podkreślam, zanim ktoś zacznie marudzić, że to jest dużo, podkreślam, że ja tam jem wszystko, żeby po prostu nie był epizod, w którym Wam mówię, że główne danie jest takie i takie. Wjeżdżają szoty zawsze, wjeżdża wino albo piwo, wjeżdża deser, starter, main. Także 43 funty z groszem uważam za bardzo dobrą cenę. To już są takie okolice Birmingham, nie? Wiadomo, to już takie już spore city jest, także warto tam przyjechać sobie z rodzinką, tam nawet jakaś rodzinka też sobie przyjechała na obiad. Fajnie, że takie, mam nadzieję, że takie lokale są oblegane przez nas i nie tylko przez nas, dlatego jak już powiedziałem wcześniej, fajnie, że to jest taka anglojęzyczna, tam Polish restaurant jest, Polish cuisine jest napisane, no i fajnie, i dlatego ode mnie jest smaczy, także dzięki Wam za to, że po prostu tutaj byliście. Życzę Wam spokojnego tygodnia, nie przepracowywać się i życzę Wam, abyście sobie wychodzili w takie miejsca bez telefonów, pospacerować. Także widzimy się w następną niedzielę o godzinie 19 UK czasu. Cześć!